Cześć! Z tej strony Ola z Szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy grzyba, ale to nie taki zwykły grzybek, bo zobaczcie, hop, i mamy w środku pomadkę, więc robimy dzisiaj takie etui na pomadkę. Oczywiście, jeżeli chcecie co innego tam nosić, nie będę tutaj zabraniać. Ja mam w środku pomadkę. Zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Oczywiście potrzebujemy dzisiaj szydełko. U mnie jest to tak dość standardowo szydełko 3,5 mm i do tego dwa kolory włóczki. Dzisiaj będzie to biały kolor oraz czerwony, bo będzie muchomor u mnie. A co? Obydwa z Yarn Art Jeansu, numer kolorów jest w opisie. Do tego oczywiście ostre nożyczki, które nam tutaj odetną jak trzeba wszystko. Igła tak naprawdę przyda się tak tylko do chowania nitek i zrobienia wzorków na kapeluszu naszego grzyba, a poza tym można się także obejść praktycznie bez niej. Znaczniki rzędów, u mnie jest to standardowo kordonek i ostrość oczywiście została na dole. Kordonek, który sobie wplotę z rzędu na rząd, będę przeplatać raz do tyłu, raz do przodu, później jednym ruchem wyjmę, ale zwykły plastikowy znacznik też jak najbardziej się tu przyda. No i co? I tak naprawdę dzisiaj wszystko. Idziemy bez wypełnienia, bo wypełnieniem będzie to, co włożymy jakby do tego naszego etui. Ok, bierzemy do ręki białą włóczkę i zaczynamy. Tutaj na razie odłożę sobie znacznik i zaczynamy od Magic Ringa z 8 półsłupków. Jak zrobić Magic Ringa? Konkretny filmik jest tutaj w rogu oraz w opisie. Tam jest cały filmik poświęcony właśnie Magic Ringowi, więc jeżeli macie nadal z nim problemy, to odsyłam do tamtego filmiku. Szydełko chciało mi wyskoczyć, a robimy 8. Mam już 2, więc tutaj jeszcze szybko zrobię pozostałe 6. Ok, mam 8, biorę, ściągam Magic Ringa, hopka, mam, narzucam znacznik i robię kolejny rząd. I ten rząd to jest rząd cały powtarzania, czyli w każdym z tych oczek, które tutaj mamy, a mamy ich 8, w każdym robimy 2 półsłupki. Dzięki temu dodamy i z tych 8, które tutaj mamy, zrobi nam się 16, czyli podwoi nam się ilość i ładnie się rozejdzie na boki. Zobaczcie, jest jeden w oczku, hop, i jest drugi w tym samym oczku i tak przerabiam do końca rzędu, czyli łącznie dodaję 8 razy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, mamy to. Teraz oczywiście zarzucam znacznik do tyłu i przerabiam ten rząd powtarzając, czyli powtarzam te oczka, które już tu są, nie dodaję, nic nie odejmuję, ale robię je na tylnych tylko oczkach. W jaki sposób? Czyli nie wbijam się w całe oczko, hop, a wbijam się tylko w tylną jego nitkę, hop. I tutaj powinno być 16 półsłupków, czyli 16 oczek do przerobienia. I wszystkie przerabiamy na tylnej nitce. Dzięki temu tu nam się ułoży taki kształt, jak chcemy i dno będzie jakby odpowiednio ułożone. Tam nie będzie okrągło, tylko właśnie to dno będzie się tak nam ładnie układało. Więc tutaj przerabiamy wszystko pojedynczo. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, przerobione i teraz robimy powtarzanie, ale już na całych oczkach, czyli robimy po 16 półsłupków, uwaga, do rzędu 16, czyli przez kolejne 13 rzędów robimy po prostu wszystko na tylnych oczkach, nie na tylnych, na całych oczkach, ojejku, na całych oczkach, więc powtarzamy
w każdym rzędzie po 16 półsłupków i spotykamy się już na końcu rzędu 16 i tam będziemy robić kolejną część naszego etui, czyli pamiętamy, przez kolejne 13 rzędów, czyli do 16 rzędu włącznie, robimy po 16 półsłupków w rzędzie. 16, 16, wszystko się zgadza i tam się też spotykamy. Zobaczcie, że ten kształt będzie zupełnie inny. No i co? I będziemy kształtować go dalej. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu rzędu 16. Ok, 16 rzędów za nami i widać zupełnie inny już kształt. Tutaj teraz już można włożyć tą pomadkę albo coś innego, co chcemy tu nosić. Co teraz robimy? Na końcu robimy oczko ścisłe, hop, hop i teraz w górę robimy 40 oczek łańcuszka. Oczywiście możesz zrobić więcej. Mniej, nie za bardzo, bo wtedy jak będziemy przekładać gdzieś, chcieli to przymocować, to będzie po prostu za mało tych oczek, więc ja robię tutaj 40 oczek łańcuszka i przyspieszę troszkę. Ok, 40, trochę nam się tutaj to pokręciło, więc układamy i zostawiamy na razie, bo na razie nie możemy tego przyłączyć, ponieważ nie mamy kapelusza, ale możemy odciąć sobie kawałek dalej włóczkę, hop, bo już więcej tego białego nam tutaj nie będzie potrzeba w tym miejscu, więc wyjmujemy delikatnie, nic nie robimy na razie i przechodzimy teraz do części kapelusza. Ok, a jak kapelusz, to u mnie jest to akurat czerwony kolor, ale Twój może być fioletowy, różowy, żółty, pomarańczowy, jaki tylko chcesz. Nawet możesz sobie zrobić we wszystkich kolorach tańczy. Biorę oczywiście znaczniczek i zaczynam Magic Ringiem z 6, więc trochę mniejsze niż przy nodze. Nodze to się tak mówi, nie? Ok, 6 półsłupków na Magic Ringu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. Tutaj jeszcze chyba jedno. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Hopka, ściągam i nakładam znacznik. O! Znaczniku. Próbował mi uciec. I teraz dodajemy w każdym. Czyli tak jak było to na nóżce, tam też robiliśmy w każdym 2, tylko że tam z 8 robiło nam się 16, a tutaj z 6 zrobi nam się 12, bo tyle jest 6 razy 2, czyli teraz w każdym z tych oczek robimy po 2 półsłupki. Hop. Czyli to jest pierwsze. I tak do końca. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Jeżeli słyszycie takie buczenie z tyłu, to niestety coś robią za oknem i nie mam na to wpływu, więc z góry przepraszam. Teraz spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, kolejny rząd to rząd powtarzania, czyli teraz powtarzamy te 12 półsłupków w tym rzędzie, czyli nie dojmujemy ani nie dodajemy, po prostu powtarzamy tę samą ilość, która nam tutaj powstała. No i tak jak wcześniej spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy, 12 półsłupków w tym rzędzie. Ok, ile tu mamy rzędów? Mamy skończone 3 rzędy i jak robicie taki sam znacznik jak ja, to ładnie widać tu parzysty skończył się wystającym znacznikiem. Przekładamy tutaj, czyli mamy nieparzysty, czyli akurat teraz jest to 3. Co robimy w rzędzie 4? W rzędzie 4 dodajemy, ale znowu dodamy tylko 6 oczek, czyli dodamy co drugie oczko, czyli zobaczcie, w pierwszym jest półsłupek, a dopiero w drugim jest dodawanie, czyli hop, 1 półsłupek i drugi w tym samym oczku i tak robimy na przemian, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i spotykamy się na końcu tego rzędu, tam powinno być 18 półsłupków. No, ostrość, dobra. 5. rząd to znowu jest rząd powtarzania, czyli znowu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo
uzyskując na koniec 18 półsłupków. Więc przerabiamy pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd 5. Rząd 5 skończony, więc robimy rząd 6. W rzędzie 6 znowu dodajemy, no bo za mały jest jeszcze ten nasz kapelusz tutaj, żeby pasował, więc będziemy jeszcze dodawać. Jak dodajemy? Robimy 2 półsłupki i dodawanie. Oczywiście nie plączemy tutaj znacznika. Mamy 1, hop, w drugim oczku mamy drugi i dopiero w trzecim oczku mamy 2 półsłupki, czyli znowu to nasze dodawanie. Hop i hop. Czyli teraz robimy 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak do końca rzędu. Na końcu tego rzędu powinny być 24 oczka, 24 półsłupki, więc dodajemy co trzecie oczko i spotykamy się na końcu tego rzędu. Dobra, mamy to. Następny rząd, czyli rząd 7, to znowu rząd powtarzania, czyli powtarzamy te oczka, które tutaj mamy, a powinno ich być 24, więc przerabiamy każde oczko pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu. Już prawie jest ten kapelusz, naprawdę zostało niewiele rzędów, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. No i mamy ostatni rząd dodawania, czyli tak jak wcześniej tutaj było dodawanie hop, co trzecie oczko, tak tutaj robimy dodawanie co czwarte. Czyli pierwsze to półsłupek, drugie to półsłupek, trzecie to też półsłupek. I dopiero w czwartym mamy dodawanie, czyli właśnie 2 półsłupki w jednym oczku. I tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli raz, 2, 3 zwykłe półsłupki, a w czwartym oczku dodawanie i znowu raz, 2, 3, dodawanie, raz, 2, 3, dodawanie, raz, 2, 3, dodawanie i spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd to rząd 8. Mamy to, mamy ostrość i mamy ostatni rząd. Chociaż tak naprawdę, jeżeli chcesz, możesz zrobić jeszcze jeden rząd. Taki sam, dokładnie jak ten. Wtedy ten kapelusik tego naszego grzybka będzie po prostu ciut dłuższy. Jaki rząd robimy? Rząd powtarzania. Teraz powinno być tutaj 30 oczek nie łańcuszka, 30 oczek, 30 półsłupków. Więc po prostu robimy każde oczko pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu, no chyba że chcesz zrobić takie rzędy 2. Coś mi się tutaj zaplątało. Możemy zrobić 1, możemy zrobić 2, wtedy kapelusz będzie po prostu troszkę dłuższy o ten jeden rząd, ale pamiętamy najważniejsze, po jednym półsłupku w oczku i na końcu powinno być ich 30. Ok, mamy to skończony. Kapelutek na naszego grzyba tutaj, hop, zobaczcie, pasuje jak ulał, dlatego mówiłam też, że jeżeli komuś za krótkie, to można zrobić zawsze troszkę dłuższe, tak z rząd, 2 rzędy, nie ma problemu, nie zmieni to jakby szczególnie, nie wpłynie to na wygląd bardzo mocno, ale jeżeli Wam nie pasuje, nie ma problemu. Co robimy na końcu? Ja już mam tutaj igłę przygotowaną i po prostu odcinam kawałek dalej włóczkę, hop, bo tutaj jakby nie będziemy nic zszywać, te części mają być oddzielnie, to jest specjalnie, tutaj wyciągam, mogę sobie zrobić po prostu oczko jeszcze ścisłe, ale mogę też tak to zostawić i zaraz Wam pokażę, co tutaj zrobimy. Wyciągam, biorę igłę i na końcu zrobimy tak zwane takie oszukane oczko, że to będzie ładnie wyglądało, jakby tam było, ale go nie będzie. Zobaczcie, wszystkie się układają, mogę to już wyciągnąć, wszystkie się układają i widać u góry takie łezki, jak popatrzymy, taki warkoczyk. No i musimy tu na końcu dorobić też, żeby to nam ładnie się ułożyło. Więc wbijamy się, ale nie wbijamy się w kolejne, tylko jeszcze o jeden dalej, hop. Wbijamy się, przeciągamy, układamy i wracając, wracamy się w to ostatnie prawdziwe oczko. Zobaczcie, hop, przewijam i jak to wygląda? Jak oczko. I tutaj chowamy sobie nitką i igłą pomiędzy, wbijam się, zobaczcie, pod nitki
z lewej strony. Dzięki temu nie będzie tego w ogóle widać. A tu nam się to ładnie ułoży za chwilę. Tak puściłam, można to schować. I zobaczcie. I gładkie przejście, chciałam powiedzieć idealne. No idealne nie jest nigdy przy ślimaku, ale jest na tyle gładkie, że się nie rzuca w oczy. Mamy tutaj teoretycznie wszystkie oczka po kolei, więc jest ok. I teraz tak, możemy sobie jeszcze tutaj zrobić, tak jak ja mam tutaj na przykładowej, takie fałeczki, takie jakby mini serduszka i to jest wszystko wyszyte. Zobaczcie, jak popatrzymy od lewej strony, to tu mam nitki, ale spokojnie te nitki w trakcie, ja tutaj zostawiałam je na zewnątrz, ale można je w trakcie przeplatać pod tymi nitkami i one znikną. Ja wam tutaj pokażę oczywiście, jak to jest zrobione, bo to jest super proste, a wygląda ładnie. Oczywiście można też zrobić takie faktyczne kropeczki. Kropeczki wziąć, zrobić z, tak jak robiliśmy tutaj początek z Magic Ringa 6, zamknąć i tak samo je poprzyszywać. Ale nie wiem, czy nie będą za duże, dlatego sobie tak wymyśliłam troszkę inaczej. W jaki sposób ja to robię? Wbijam się przykładowo w tym miejscu, oczywiście ciągnie mi się nitka. Hop, przeciągam. Hop, w dół. Przebijam, mam nadzieję, że to ładnie widać. Mam jedną ściankę i w to samo miejsce się wbijam, gdzie wcześniej. I mam. I mam takie mini serduszko, taką fałeczkę. I teraz, żeby przejść dalej, to po prostu mogę sobie tutaj pod tymi nitkami, tak delikatnie, żeby mi się te nitki tutaj nie ciągnęły, zobaczcie. Hop, nawet mogłaby się przydać tutaj troszkę mniejsza igła. O, jeszcze tu przejdę. I zobaczcie, od zewnątrz tego nie widać, że ja tam idę. I wbiję się, jeszcze trochę wyżej. Tu, oczywiście za mało nitki mam, ale to jest takie przykładowe. I wbijam się. Wbijam się, powiedzmy tu. Hopka. I robię to samo, czyli znowu wbijam się, wychodzę obok, przeciągam, wbijam się w to samo miejsce i mam drugie. Takie samo. Widzicie? I tak dalej można dookoła tutaj robić. Tego nie widać. Widać tylko tą prawą stronę. Przecież nie musicie nikomu pokazywać lewej strony, prawda? To są tam wasze sekrety. Więc w taki sposób można zrobić cały kapelusz. Ja sobie pewnie go zaraz dorobię z drugiej strony, więc sobie tutaj igłę chciałam powiedzieć. Nitkę obetnę, no przecież igły nie obetnę. I co robimy z tą główną częścią? Jak to połączyć? Tym się na razie nie przejmujemy, bo ja sobie to dokończę. Bierzemy to i tu już znacznik też można wyciągnąć. Hop. I zobaczcie, mamy, a musimy to połączyć. I teraz będzie to dobrze zrobić szydełkiem. Nakładamy sobie tutaj, dopasowujemy, patrzymy i przeciągamy. Ja to przeciągnę na 5. rzędzie, czyli mam jeden rząd, drugi, trzeci, czwarty, 5. Wchodzę szydełkiem i przeciągam ten mój łańcuszek. Zobaczcie. Hop. Przeciągam go do góry. No, to nie jest takie super proste, bo to nie jest zwykła niteczka, tylko jednak cały łańcuszek. Ale zobaczcie, przeciągam tak, żeby mi się tutaj nic nie spruło. To są nitki, które powinny być z drugiej strony. O. I co to za nitka tu mi się pociągnęła jeszcze? Ach, no tak, to jest ta nitka. Więc nią się nie przejmuję i tu nie powinno być. I zobaczcie, i ciągnę. Ciągnę i wiem, że to jest z tej strony, z jednej strony, a muszę zrobić to tak, żeby jeszcze z drugiej strony przeszło i się połączyło, więc składam sobie najlepiej na pół i wtedy wiem, w którym miejscu jest. Raz, 2, 3, 4, 5. To jest to miejsce. Znowu przebijam się szydełkiem. Hop. I znowu przeciągam. Znowu biorę łańcuszek, znowu go przeciągam na drugą stronę. Zobaczcie. Tymi nitkami się nie przejmuję. One zostaną schowane. Hopka, ta nitka do końca. I prawie mamy. Tu sobie ładnie ustawię. I teraz tak, tu też musimy ustawić to tak, żeby było równo, więc znowu to też układam sobie na pół. Zobaczcie. Dzięki temu z jednej strony mam to, już miałam połączone i z drugiej strony wiem, w które oczko się wbić. Wiem, że to jest to oczko, ale najpierw muszę sobie złapać ostatnie oczko z tego łańcuszka, żeby mi się tutaj nic nie spruło. Hopka
To, czy będzie to troszkę poplątane, pokręcone, to nie ma jakby szczególnego znaczenia. Hop i patrzcie, i dorabiam oczkiem ścisłym, czyli wbiłam się, narzut, wyciągam. Mogę to zakończyć półsłupkiem, ale mogę to zakończyć oczkiem siusium, czyli po prostu przeciągam. Jeszcze raz, dzięki temu wiem, że to jest ściągnięte, prawie jak związane i tą nitkę mogę dokładnie tak samo schować tutaj pomiędzy tymi oczkami, pomiędzy tymi półsłupkami. Zobaczcie. Hopka, ja tutaj na szybko tylko troszkę pokażę. Zobaczcie, tak samo. Biorę, chowam, chowam i tak głębiej, nawet troszkę ile się da, w miarę, żeby ta nitka mi się tutaj schowała, żeby nie wyskoczyła mi nigdzie. To się nie powinno w żaden sposób spróć, ale jak ja to mówię, czasem dobrze chuchać na zimne. I mamy, i nie patrzę na te nitki, bo te nitki za chwilę sobie schowam, ale mamy to, co chcieliśmy. Zobaczcie, zamyka się ładnie. No. Zobaczcie, zamyka się ładnie i wygląda jak grzybek. Tu jeszcze pokażę Wam, że bez problemu włoży się ta sama pomadka, która jest tutaj, więc hop, tą wyjmuję, wkładam ją tutaj i zamykam. I nikt nie wie, że tam jest pomadka. Tu jest grzybek. Mogę oczywiście wziąć i przyczepić sobie. Właśnie dlatego mówiłam, że tutaj niedobrze jest zostawić mniej, bo zobaczcie, ja sobie tutaj teraz wezmę od tyłu, o tak, hop, przekładam sobie bez problemu i ona będzie mi tutaj wisiała na zewnątrz. Fajny dodatek. I przede wszystkim nie trzeba przegrzebywać całej torebki albo plecaka, żeby znaleźć ulubioną pomadkę. To co? Dzięki, że dziergałaś ze mną. Pochwal się swoim grzybkiem. Oznacz mnie na Instagramie albo na Facebooku. Będę wdzięczna, bo lubię, jak są udostępniane, wtedy sobie je gromadzę i później tworzę takie story właśnie z grupowych takich udostępnień, więc tak, więc jeżeli mi udostępnisz, to ja Ciebie też udostępnię u siebie. I co? Oczywiście w razie pytań, komentarze do Waszej dyspozycji albo Instagram. Dzięki, zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo ja tutaj staram się raz w tygodniu, w piąteczek dodawać nowy tutorial na różne magiczne rzeczy, nie tylko maskotki, jak widać, przydatne także. Więc co, dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!